Same OZE nie wystarczą do obniżki cen energii w Polsce. Szykuje się ekstradycja za sabotaż Nord Stream 2. Nowe wydanie dronopadu Ukrainy prowokuje kryzys paliwowy w Rosji. Jest 25 sierpnia 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Kryzys paliwowy w Rosji, czyli jak dronopad znów uzupełnia sankcje Zachodu. Ukraina dzięki nowej taktyce zniszczyła atakami dronów około 13% mocy przerobowych rafinerii rosyjskich. Uznaje to działanie za sankcje bezpośrednie. Kryzys paliwowy ogranicza pole manewru Kremla, który kontynuuje ofensywę w Donbasie. W niektórych regionach Rosji, jak kraj primorski, kolejki na stacjach benzynowych ciągną się na kilometr przez niedobory. Ukraińcy zmienili taktykę ataków na rafinerie rosyjskie, atakując je seriami w celu wywołania jak największych zniszczeń i jak najdłuższych napraw. Po trafieniu w sumie 8 obiektów 3 rafinerie Wołgograd, Samara i Syzran nie odbierają ropy. W wakacje doszło także do ataków na terminale paliwowe. 5 lipca na Noworosyjsk, a 24 sierpnia na Ust-Ługę. Dodatkowym celem jest ropociąg Przyjaźń, dostarczający ropę do ostatnich klientów Rosji w Europie, czyli na Słowację oraz Węgry. Dostawy tym szlakiem zostały zatrzymane kilkukrotnie, ostatnio 24 sierpnia. Bezpieczeństwo energetyczne Węgier jest w ich rękach. Dywersyfikujcie się i stańcie niezależni od Rosji jak reszta Europy, napisał minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha na Twitterze. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że istnienie drużby, czyli przyjaźni po rosyjsku, zależy od postawy Węgier. Te słowa zostały odczytane przez Budapeszt jako groźba mająca zmusić go do akceptacji integracji europejskiej Kijowa. Tymczasem rosyjscy komentatorzy podkreślają, że cele w rafineriach wybrane przez Ukraińców nie są przypadkowe. To sprzęt pochodzący z zachodniego sektora rafineryjnego, jednostki hydrokrakingu, reformingu parowego, Euro 5 i inne, które nie mają bezpośredniego odpowiednika poza Zachodem. Z tego powodu zniszczenie takich systemów przez Ukraińców wywołuje długie przestoje rafinerii wymagające kosztownej reorganizacji produkcji. Spadek przerobu podnosi ceny paliw w Rosji i obniża przychody z ich eksportu. Przychody Rosjan ze sprzedaży gazu i ropy w lipcu spadły o 27%, kurcząc środki na działania wojenne Kremla. Rosja znalazła się znów na krawędzi kryzysu paliwowego, przyznał komersant. To powtórka sytuacji z 2023 roku, kiedy skuteczne ataki Ukrainy także wywołały niedobory na stacjach rosyjskich w sezonie turystycznym i rolnym. Ceny sierpniowe benzyny w hurcie pobiły rekord historyczny przez dronopad Ukrainy. Zakaz eksportu benzyny nie działa. Ceny paliw w hurcie notują kolejne rekordy. AI-95 kosztuje już 82 tysiące rubli za tonę, a I-92 przebiła po raz pierwszy w historii 72 tysiące. Władze rozważają przedłużenie zakazu eksportu benzyny do października. Co dalej? Wall Street Journal donosi, że Waszyngton zakazał Ukrainie wykorzystania broni dalekiego zasięgu do ataków na Rosję w nadziei na sukces rozmów pokojowych Trump-Putin. Ukraina odpiera, że do ataków tego rodzaju wykorzystuje własne uzbrojenie i nie potrzebuje niczyjej zgody. Mówił o tym prezydent Zełenski podczas przemówienia z okazji Dnia Niepodległości swego kraju. Ukraińcy planują rozpoczęcie masowej produkcji rakiet balistycznych Flaming od początku przyszłego roku. Ich zasięg to 3000 km. Mają siłę rażenia większą od dronów. Tymczasem Rosjanie kontynuują ofensywę w Donbasie, którego domagają się w całości w ramach rozmów o pokoju na Ukrainie. To teren silnie ufortyfikowany, mogący stać się bazą do dalszej agresji. Mimo to Kreml odmawia spotkania Putin-Zełenski, podważając wiarygodność rozmów Donalda Trumpa. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Same OZE nie wystarczą. Choć inwestycje w odnawialne źródła energii mogą obniżyć koszty wytwarzania energii, całkowite rachunki mogą nadal rosnąć, pisze Forum Energii. Konieczna jest więc strategia oparta na 3 filarach: racjonalnym planowaniu inwestycji, społecznym kontrakcie energetycznym oraz zestawie działań krótko-, średnio- i długoterminowych, czytamy w raporcie tej organizacji. Kanadyjski łącznik. Premier Kanady Mark Carney odwiedzi 25 sierpnia Warszawę, by rozmawiać m.in. o strategicznej współpracy energetycznej. Kanadyjczycy mają technologię całego łańcucha dostaw energetyki jądrowej.
Polska i Kanada mają umowę o pokojowej współpracy w tym obszarze ze stycznia 2025 roku. Polacy liczą na polonizację tej technologii. Życie po wecie. Minister Klimatu i Środowiska zapowiedziała projekty 2 odrębnych ustaw o lądowej energetyce wiatrowej oraz mrożeniu cen energii. Prezydent zawetował połączone regulacje w tej sprawie. Minister uznała jego projekt o stałej cenie energii za bezużyteczny, bo przez konsultacje może wejść w życie dopiero z końcem września. Sojusz jądrowy. Rozmowy o europejskim joint venture z udziałem Koreańczyków i Amerykanów mogą być zwrotem istotnym dla Polski, gdyby zdecydowali się budować drugą elektrownię jądrową w Koninie razem, a więcej na blogu. Teraz wieści z Europy. Przyjaźń stoi. Atak na ropociąg Przyjaźń w Rosji zatrzymał znów dostawy ropy na Węgry. To kolejny taki przypadek w ostatnich dniach. Dron ukraiński trafił w przepompownię Unecza w nocy z 21 na 22 sierpnia. Węgry mają możliwość dywersyfikacji przez naftoport w Chorwacji. Wbrew polityce europejskiej zwiększyli zamiast zmniejszyć zależność od ropy z Rosji. Ekstradycja za Nord Stream 2. W połowie tego tygodnia ma się odbyć przesłuchanie w sprawie ekstradycji do Niemiec zatrzymanego we Włoszech obywatela Ukrainy Serhija K., podejrzanego o koordynację sabotażu gazociągów Nord Stream 1 i 2 z 2022 roku. Jego prawnik odrzuca te zarzuty. Grozi mu do 15 lat więzienia. Etyka petrodolarów. Norweski fundusz gromadzący przychody ze sprzedaży gazu i ropy znalazł się pod pręgierzem za inwestycje w Izraelu przez działania w strefie Gazy. Minister finansów, były premier i sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg uznał, że fundusz znalazł zdrową równowagę po sprzedaży udziałów w połowie firm izraelskich. Opozycja domaga się zmian przed wyborami we wrześniu. Jeszcze wieści ze świata. Renesans jądrowy. Producent chipów Nvidia wprost zaleca Tajwanowi energetykę jądrową oprócz OZE, bo ułatwi rozwój sztucznej inteligencji. Ta wyspa wyłączyła ostatni reaktor w maju tego roku. Większość uczestników referendum o wznowieniu elektrowni Manshan było za, choć głosowanie nie było wiążące. Trump bije w wiatraki. Zakaz prac przy morskiej farmie wiatrowej Ørsted koło Nowego Jorku uderza w przyszłe przychody tej firmy, utrudniając jej starania o pozyskanie środków przez emisję akcji o wartości $9,4 miliarda. Farma Revolution Wind miała być gotowa w 2026 roku. Jest zrealizowana w 80%. Pluton do reaktorów. Według źródeł Reutersa administracja Donalda Trumpa zamierza przekazać pluton ze zdemontowanych głowic jądrowych na potrzeby paliwa jądrowego do elektrowni. Byłoby to tanie źródło paliwa pod warunkiem sukcesu technologicznego. Próby podjęte w 2018 roku przez pierwszą ekipę Trumpa w programie MOX zawiodły. To wszystko w materiale przygotowanym dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.